Witajcie, a dziś zabieram Was na mały, przyjemny podwarszawski targ staroci w Grodzisku Mazowieckim. Piękna pogoda, zresztą zobaczycie już, co tam się działo w materiale. A ja sobie gram na gramofonie, trali tralalala, trali tralalala. Muzyka poważna na słownikach. Myślałem, że to papryka szczeciński z daleka, ale to w Tytomiu coś. Myślałem, że to papryka szczeciński, wiesz? Z daleka. Dzisiaj duży targ, towaru sporo. Chyba sobie pan poukładał. Znalazłem, nawet nie znam, co to jest. Może ktoś mi podpowie z widzów. Jakieś japońskie. Myślałem, że to jest Season in the Abyss, za to Season in the Sun. Już myślałem, że będę miał Slayera do auta. Stare plany miast. Nie było GPS-ów, to się jeździło z taką mapą. Potter. Nie ma twoich sąsiadów? Patrz, Pink Floyd jest obok ciebie. O Jezu, poważnie? O matko, ale cena. To nie są ceny na targ staroci. To Jezu. Nie wiem, co to za cena. Jest ze mną Kaziu Muchomorek, którego słyszycie. Cześć, cześć, witam wszystkich. Przeglądamy właśnie, ale ceny naprawdę. 150 zł. Straszna cena. To nie jest targ staroci, to jest normalnie jakaś droga deska. Zobaczcie. No i to w super stanie. No gdzie 500 zł? 550. To jest zwariował. 500 elektryki. Chyba, że to ceny w rupiach może są.
indyjskich, tak myślisz? Z Francją jest, tak? Z Francji. Kiedyś Francuzi byli wierni. Teraz już... Teraz pogrzebione. Na razie świeci i buczy, czyli sprawnie. Czyli ma prąd. Tak. No i działa, tak? Trzeba go przestroić. Wrocław. O tym czy o tym? Nie, nagrywam to. Patrzę, jest Wrocław, to Bratysława, jest Budapeszt. Urbany ma przewód, z tyłu nie ma tej deski. Nie ma z tyłu. Zobaczcie, co znalazłem, jakie dyski. '91 rok. To zip, takie coś w rodzaju zipa. No tak, tak. Jakbym był młodszy, bym wszystko od pana kupił. Tupałbym nogą, że chcę to. Też tak kiedyś kupałem. A co to jest? Piecyk fryzjerski. Piecyk fryzjerski. A, to na moją fryzurę to nie za bardzo. Który? Zobaczcie, co znajomy kupił. Z 60 roku płytę z muzyką kubańską. Utwór Yankee Go Home, to już antyamerykańskie. No i oczywiście niech wyostrzy nam. Made in Cuba. Okładka do podklejenia, ale pierwszy raz widzę taki rarytas. Gratuluję. Zobaczcie, jakie radyjko coli. Za tysiaka. Ja je kupowałem w Stanach. 200 oryginał masz, ale mogę ci opuścić na 150. A to nie, to jak? Wiem jak to jest. Zobaczcie, kierownica do Mercedesa. Całą kolekcję tych radiów wybrałem. W postaci Cadillac. Przody, tyły, konsole. Ale w Stanach jest tak, że takie radio kosztuje połowę tego, co finalnie płacisz, bo masz VAT, cło i... No tak, do tego. Tak, do zaliczają, nie? No. Także co kupisz za 500, to płacisz 1000. Od razu ci nalicza. Nie. Coś dla mnie. Mamy taką książkę. Mitra. Klątwa rock'n'rolla.
Tu coś ciekawego, zobaczcie. A, myślałem, że coś ciekawszego. Ursusa pan fotografuje? Ursusa, Tak. tak? Seria U, 68 rok roboty. Ale ładnie to wygląda. No tak, no. Moja pamiątka, 25 lat w Ursusie. O kurczę, no kawał historii. Tak, jakby nie było. Królik to jest. No to leci królik. Szukasz tasaka? Co to za mundur, Wiktor? Jest francuski? Austriacki, francuski. W tym stylu. Lubię przeglądać takie stare zdjęcia, wiesz? Lubię takie albumy, kawał historii wtedy. SMS-ów nie wysyłają, ale są super. Dobra, okej, dobra. Dobra, na razie. Kasety z kolendami. Coś dla fanów marki Harley. Tu jaki mały Harley. Zdjęcie, i już mu co to jest i ile to kosztuje. Niezły. Skrzypce nagrywam, zobacz. Stradivarius. Zostanę milionerem. Obligacje z 36. Wiktor, znalazłem coś dla Ciebie. Dzieła Lenina. W przyszłym tygodniu postaram się najpierw materiał. Nie przeszkadza mi pani, ale chciałem zobaczyć tą herbatę.
Niesamowite, że się jeszcze utrzymało. No to picie się nie nadaje. A czemu? Nie wiem, czy dobre odloty po tym nie były, ale fakt, że trzeba pić herbatę. Nie, raczej nie, bo to w dobrym miejscu było w suchym, tylko że mówię, no podejrzewam, że jakbyś siekła, to byśmy z tydzień się nie podnieśli. Idealna dla nieproszonych gości. O tak, tak, dla teściowej. O, to pani powiedziała, nie ja. Tak. Jak widzieliście, pogoda dopisała, sprzedawców była naprawdę ogromna ilość. Fajnych rzeczy też było sporo. A co przywiozłem? Zaraz Wam pokażę. Zresztą, żeby słońce nie zniknęło tej wiosny, więc kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, komentuje, lajkuje, łapki w górę, dzwoneczki, żeby żaden kolejny odcinek Was też nie ominął. A przywiozłem, uwaga, 4 płyty, z czego 3 kupione i 1 z wymianki z Kazikiem Muchomorkiem, moim ulubionym sprzedawcą. Już Wam to pokazuję. Na początek oczywiście pokażę Wam płytę z wymianki z Kazikiem, więc jest to, uwaga, seria Biały Kruk Czarnego Krążka, Geomusic 14, 111.pl, Zbigniew Namysłowski, 75 rok. Odłożę tutaj może. Taka to wkładeczka znajduje się w środku. Mam nadzieję, że dobrze widać. Płyta naprawdę, nie wiem skąd to Kaziu mi załatwił, nie pytałem go o szczegóły, ale płyta naprawdę w fantastycznym stanie. Jest trochę ukurzona jeszcze, bo nie była myta, ale no nawet ryski, minimalnej kopertówki nie ma, więc rewelacja. Oczywiście ona będzie myta i będzie ta folióweczka zmieniona na taką bardziej antystatyczną, japońską. Ja takie bardziej preferuję niż takie folióweczki. Nie wiem jak Wy robicie, ale ja staram się takie płyty dla mnie wartościowe, no to właśnie ubierać w takie koperty antystatyczne bardziej. Ok, na razie to odkładam. I teraz przyszła pora na 3 płyty, które kupiłem za gotówkę. I uwaga, nie uwierzycie, ale podam Wam cenę za wszystkie 3 płyty. Zapłaciłem równo 120 zł u jednego sprzedawcy. Myślę, że nie do końca świadomego tytułów, jakie posiada, ale ok. Chyba z sukcesem dla mnie. Płyty naprawdę w rewelacyjnym stanie. Za chwilę je zobaczycie. Zresztą dajcie znać w komentarzach oczywiście, czy to był dobry zakup za 120 zł, czy nie. 2 płyty, ale o tym za chwilę. A kto jeszcze nie słucha mojej audycji w Radiu Bemowo, no to zapraszam każdy wtorek od 16 do 18. Gram tylko z płyt winylowych, więc słyszymy się na żywo w Radiu Bemowo w każdy wtorek. Pierwsza z tych płyt za 120 zł z kompletu. Touch Guys, 74 rok, ścieżka dźwiękowa Isaac Hayes. Myślę, że kto śledzi ten kanał, to wie, że to już jest mój dublet. Ale płyta była w tak fenomenalnym stanie, że stwierdziłem, że sobie ją wezmę po prostu na podmiankę. Pierwszy pres amerykański. I uwaga, jak ktoś nie zna artysty, to go bardzo polecam. Generalnie można powiedzieć, że od tej płyty zaczęła się też kariera Isaaca Hayesa. Tu jest taka muzyczna kwintesencja jego twórczości, czyli funk, soul z takimi aranżami orkiestrowymi. Ja to trochę porównuję. Może to są moje skojarzenia i niektórzy z Was mogą mieć inne, ale mi to trochę przypomina niektóre z utworów, na przykład z takiej inspiracji tutaj czuję u Debicha, właśnie Isaaciem Hayesem. Nie wiem, czy pan Debich, już nieżyjący, słuchał Isaaca Hayesa w latach 70., czy nie, ale mam wrażenie, że chyba gdzieś są pokrewnymi duszami muzycznymi. Ok, na gatefoldzie, no i tu jest też taka fajna rzecz, taki fajny numer, Hang Up On My Baby, na drugiej stronie.
na stronie B pierwszy utwór. To jest chyba jeden z bardziej samplowanych przez hip-hopowców numerów. On jest w ogóle bez tekstu, więc słów, więc łatwo go było pewnie zsamplować. No i jak sama płyta wygląda, no to rewela. Po prostu rewela. Mam wrażenie, że po prostu była ściągnięta z półki od kolekcjonera albo od osoby, która, nie wiem, kupiła, nie słuchała, albo bardzo ceniła tą płytę i miała na przykład kilka kopii, więc ta akurat się ostała nieużywana praktycznie. Tu ją położę na takim miejscu honorowym moim. Jak słucham płyt, to właśnie sobie tutaj kładę i tak patrzę na te okładki i się cieszę z tego, co wychodzi, z tych dźwięków, które wychodzą z kolumn. No dobra, kolejna płyta już za chwilę. Następna płyta z tego pakietu za 120 zł. Budka Suflera. Powiem szczerze, miałem wersję naprawdę taką VG, a tu jest praktycznie Nirmint, tak ją można określić. Zresztą za chwilę spróbuję Wam pokazać, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. No, polskie nagrania, muza, klasyka, co o tej płycie więcej mówić. Chyba o niej wszystko już powiedziano. Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyły mnie ceny Budki Suflera teraz na portalach internetowych, no ale sami wiecie, no, moda na winyl jest. Tak wygląda, jeszcze nie była w myjce, nie była myta. No i teraz oczywiście, czy ma dużą wartość? Jak ma błędy tutaj na labelu, to może mieć większą wartość. Nie wiem, nie sprawdzałem, jeszcze są od tego specjaliści. Ja też pewnie sprawdzę, ale no nie teraz. Płyta naprawdę w fantastycznym stanie. Zresztą zobaczcie, tak samo okładka, kurczę, no rewelacja, po prostu rewelacja. Odkładam ją tutaj. No i na sam koniec płyta chyba taka najbardziej wartościowa z tych wszystkich, które były w tym pakiecie. Więc jeszcze chwila i poznacie rodzynek tego odcinka. No i zanim pokażę Wam ostatnią płytę, to jeszcze raz przypominam: subskrypcje, dzwoneczki, komentarze, łapki. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, którą z tych trzech płyt byście dla siebie wybrali. No i czy to w ogóle za 120 zł to był dobry strzał, jeśli chodzi o zakup, czy byście się na przykład na taki pakiet za taką kwotę nie zdecydowali. Ostatnia rzecz, no według mnie najmocniejsza z tych trzech, ale no to też jest moja opinia. Jak macie swoją, nie podzielacie swoją, dajcie znać w komentarzu. Ostatni album Black Sabbath nagrany z Ozim, 78 rok. Jak widzicie, a tutaj nie widać, Vertigo. I jest to, moi drodzy, pierwsze tłoczenie francuskie. Ja już tą płytę sobie umyłem, posłuchałem. Naprawdę bardzo fajnie to gra, brzmi. Płyta w fantastycznym stanie, za chwilę ją zobaczycie. No i co tu mówić więcej? No płyta, jeśli chodzi o nią samą, ja ją lubię. Wiem, że jak ona wyszła, to recenzje jej były kiepskie, mieszane. No dzisiaj jest ceniona przez kolekcjonerów i nie tylko przez kolekcjonerów, ale też przez fanów Black Sabbath. Mi zawsze się działa. Lubię ją, lubię te brzmienia właśnie z tego albumu, aczkolwiek zespół już był wtedy skłócony, oni podobno nawet nie nagrywali razem, Ozzy osobno, zespół osobno. Czy to słychać? Nie wiem, no trudno mi ocenić. Dla mnie dobry album, lubię ten album, więc fajnie, że jest już u mnie w takiej wersji właśnie francuskiej. Niektórzy narzekają na te tłoczenia, ja nie narzekam, mam kilka francuskich wydań, ale w tym wypadku naprawdę to przyjemnie brzmi, fajnie gra, bo już była sprawdzana, jak wspominałem. A na potwierdzenie moich słów, to tutaj Wam jeszcze pokażę, jest naklejka, 43 franki kosztowała ta płyta kiedyś. Nie wiem, czy to było dużo, czy to było mało. Płyta też fantastyczny stan okładki, więc tym bardziej to cieszy. No cóż, to by było na tyle. Przyszła wiosna,
więc sami wiecie, że coraz częściej będę jeździł na targi Staroci. Tych odcinków, mam nadzieję, będzie więcej, jak zdrowie pozwoli. No a tymczasem dziękuję Wam za dotychczasowe subskrypcje, komentarze, wiadomości do mnie. Oczywiście wracam też z wyjazdami w Polskę, w kraj, żeby pokazywać Waszą kolekcję płyt, audio, co tylko chcecie pokazać, to odzywajcie się do mnie. Już ten kalendarz mi się trochę wypełnia. Ci, co do mnie pisali, no to nie obawiajcie się, nie obrażajcie się, że się nie odzywam. Ja po prostu sobie buduję tak logistycznie ten kalendarz, żeby po prostu do danego województwa czy do danego miasta nie jechać, tylko nagrywać jeden odcinek, tylko żeby na przykład w weekend po prostu pojechać i zrobić 2-3, no bo to jest o wiele łatwiejsze wówczas dla mnie logistycznie. A tymczasem trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.